Nasze materiały napędza Ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. Nazwa Half-Life utożsamiana jest współcześnie z tytułem jednej z najbardziej innowacyjnych pierwszoosobowych gier akcji w krótkiej, acz treściwej historii medium gier wideo. Dzieje jej powstawania nie zaczynają się jednak od małego, niezależnego studia operującego z piwnicy, jak w przypadku wielu innych motywujących opowieści o sukcesie, a wyjątkowo od 2 milionerów. Mike Harrington i Gabe Logan Newell spędzili ostatnich paręnaście lat pracując dla Microsoftu, sprawując pieczę m.in. nad systemami operacyjnymi Windows. Były wczesne lata 90. XX wieku i oprogramowanie producenta rozprzestrzeniało się po komputerach PC jak szalone. Dla jego najważniejszych pracowników oznaczało to dochód liczony w milionach dolarów. Jednocześnie jednak PC-ty gotowały się na inny rodzaj rewolucji. Gry komputerowe opanowały DOS-a, a Doom firmy id Software stał się jedną z najgłośniejszych gier wideo ostatnich lat. Strzelanka Johna Carmacka pochłonęła bez reszty również Newella, któremu spodobała się tak bardzo, że zaoferował jej autorom darmowe przeportowanie jej na nowo powstający system operacyjny Windows 95. Microsoft potrzebował gier na swój nowy system, by przyciągnąć klientów, a id zerowym kosztem mógł potem sprzedawać ją graczom. Zew gier wideo był jednak nieustępliwy i gdy ich kolega po fachu Michael Abrash uległ pokusie i opuścił Microsoft, by dołączyć do id, Harrington i Newell zdecydowali pójść w jego ślady. Złożyli wypowiedzenia, by założyć własne studio i podążyć za pasją pisania gier wideo. Z milionami dolarów na koncie nie było to dla nich zbyt dużym problemem. Bez większych trudności wynajęli biuro w Kirkland w Waszyngtonie, zatrudniając przy tym grupę utalentowanych programistów i artystów do pracy nad swoim pierwszym produktem. Tak powstała firma Valve, czyli Zawór, nazwana tak, by według Newella brzmieć bardziej poważnie, a nie jak banda napakowanych testosteronem mięśniaków. Podobno rozważano również nazwę Hollow Box, drążone pudełko. Bardzo trudno ustalić, co dokładnie stało się potem, bo przez lata pojawiły się przynajmniej dwie interpretacje tych samych wydarzeń. Obie skupiają się wokół wspomnianego wcześniej Abrasha, teraz pracownika id, i poszukiwań silnika dla nienazwanej jeszcze gry. Michael Abrash wierzył, że technologią, w którą powinno zainwestować Valve, był silnik nowej gry studia, Quake'a, który miał nadać grom wideo niespotykanego dotąd realizmu. W wywiadzie dla Computer and Video Games z 2007 roku Newell opowiadał, że Abrash wraz z Carmackiem nie tylko zachęcali go do porzucenia pracy w Microsoftie, ale i z przyjemnością oddali w jego ręce silnik Quake'a, by mógł na jego podstawie stworzyć swoją własną grę. Jeśli opcja ta brzmi zbyt pięknie, by była prawdziwa, to być może dlatego, że najprawdopodobniej było zgoła inaczej. W 1999 roku w obszernym artykule GameSpotu The Final Hours of Half-Life Michael Abrash rysował zupełnie odmienną i dużo bardziej przyziemną historię. Tak, Abrash naciskał na sprzedaż licencji silnika Quake'a, ale właściciele firmy id nie chcieli w ogóle o tym słyszeć. Nikt nie wierzył w sukces przedsięwzięcia ludzi bez doświadczenia w branży. Oczywiście Harrington i Newell mieli pieniądze i zdolności, ale czy mogłoby to się przełożyć na grę wideo, w którą chcieliby grać gracze? Siły sprawcze id nie były przekonane, czy chcą być utożsamiane z klęską, jaką niewątpliwie czekała dziwaczna wizja gier wideo rysowana przez Valve. Ponieważ jednak Abrash osobiście ręczył za umiejętności powstającej firmy, ostatecznie wydano zgodę na udostępnienie kodu źródłowego Quake'a nowicjuszom. Dlaczego wizja gier wideo Valve uważana była za dziwaczną? Wiązało się to bezpośrednio z tym, jak dużo wysiłku włożono w to, by zdobyć prawa właśnie do silnika Quake'a. Newell był już fanem id i wiedział, że technologicznie ich oprogramowanie nie ma sobie równych.
Próba powielenia tego sukcesu byłaby tylko niepotrzebnym marnowaniem zasobów. Valve chciało zrewolucjonizować to, czym może stać się strzelanka. Twórcy widzieli Dooma, Quake'a i ich klony jako pierwszy krok w ewolucji gatunku. Strzelanie do potworów to tylko punkt wyjścia. Przecież gry mogą też wzbudzać emocje, opowiadać historie. Kupując gotowy silnik mogli skupić się na tym, co najważniejsze – kompletnej zmianie kierunku. Dla wizjonerów z Valve była to oczywistość. Dla ich potencjalnych partnerów – majaki programistów, inżynierów, którzy nie mają bladego pojęcia o realiach rynku gier wideo. Ryzyko bez pokrycia i z zerową gwarancją zwrotu. Problemy te ciągnęły się za Harringtonem i spółką we wszystkich kontaktach z partnerami. Żaden wydawca nie brał poważnie zapewnień bogaczy bez doświadczenia, którzy kupili sobie studio. Ich ambitne plany na grę wideo brzmiały nieprawdopodobnie, a autorzy byli jak czek bez pokrycia. Wspaniałe na papierze pomysły, takie jak rewolucyjne szkieletowe animacje postaci, brzmiały jak science fiction. A mimo to Newell i Harrington nie poddawali się i ani myśleli zmieniać swojego konceptu, co opłaciło się, gdy nareszcie znaleźli partnera w postaci firmy Sierra, której właściciel Ken Williams docenił potencjał nowatorskiego podejścia duetu. Zresztą, już raz zaprzepaścił podobną okazję, gdy przez palce przeleciała mu okazja zakupu id Software. Drugi raz nie chciał popełnić tego samego błędu. Firmy podpisały umowę dystrybucyjną na pierwszą grę studia Valve o kryptycznej nazwie Quiver, czyli Kołczan. Atmosferyczny horror, który miał podnosić adrenalinę nie tylko wartką akcją, ale i wszechotaczającym niepokojem. Wstępną inspirację zaczerpnięto z noweli Mgła Stephena Kinga. Tłem wydarzeń dla książki był tajny projekt wojskowy o nazwie Grot Strzały, którego celem miało być stworzenie okna do innych wymiarów w tajnym laboratorium wojskowym. Eksperyment jednak eskalował do rangi kryzysu, gdy w wyniku awarii wywołanej burzą okoliczne obszary zalała tytułowa mgła, z której do naszego wymiaru przedostawać zaczęły się groźne potwory. It is time to take sides. Nazwa gry, Kołczan, była bezpośrednim odniesieniem do Grotu Strzały z tekstu Kinga. Nawet warstwa fabularna była bliźniaczo podobna. W swoim wstępnym szkicu miejscem akcji był stary wojskowy silos, w którym trwają prace nad urządzeniem do tworzenia międzywymiarowych portali. To ulega awarii i zaczyna generować mniejsze przejścia, przez które do naszego świata przedzierają się żądne krwi potwory. Wcielamy się w naukowca, który musi wydostać się z laboratorium, w którym został uwięziony, a potem przez portal przedrzeć się do świata kosmitów i pokonać przywódcę kosmicznych najeźdźców. Choć Valve było przekonane, że tworzy produkt nowatorski, miało pełną świadomość faktu, że gra nie może powstawać w nieskończoność i priorytetem powinno być nie nieskończone rozwijanie pomysłu, a dostarczenie gotowego produktu. Skupiono się na kompromisie wyprodukowania najlepszej możliwej gry w zaledwie rok pracy, tak by trafiła do sklepów już w 1997. Z solidną podstawą silnika Quake'a i wciągającą historią nie wydawało się to trudne. Wystarczyło tylko napisać mapę, doprogramować swoje innowacyjne rozwiązania i zaskoczyć graczy solidnym produktem, by zdobyć ich zaufanie. Potem powinno pójść już z górki. Dzięki talentowi zatrudnionych specjalistów postępy nad grą szły zaskakująco dobrze. Ken Birdwell stworzył zapowiedziany przez studio szkieletowy system animacji, który uważany był przez niedoszłych partnerów za niemożliwy do uzyskania przy wykorzystaniu ówczesnej technologii. Szkielety umożliwiły wprowadzenie dużo większej różnorodności w animacjach postaci, wykorzystując przy tym mniej pamięci niż dotychczasowe animacje całych modeli. Komputer musiał przechowywać wyłącznie informacje o pozycji punktów zgięć, co nie tylko nie obciążało dodatkowo sprzętu, ale wręcz odciążało go dla innych zadań. A co najważniejsze, pozwoliło animować ruchy ust postaci, rozwiązując jeden z najbardziej złożonych problemów ówczesnej animacji komputerowej.
Te zaś pozwoliły autorom na dokonanie kolejnego kroku ku ewoluowaniu rozgrywki. Zdecydowano o nieumieszczaniu w grze żadnych przerywników filmowych. Cała akcja wraz z dialogami toczyły się bezpośrednio wewnątrz gry przy wykorzystaniu specjalnie oskryptowanych animacji, co nie tylko dało jej wrażenie spójności, ale i nie wybijało grającego z rytmu. Mniej więcej na tym etapie prac zadecydowano również o zmianie nazwy projektu. Powoli odsuwano się od wydźwięku militarnego na rzecz bardziej laboratoryjnego. Nowym i ostatecznym tytułem stał się Half-Life, od chemicznego określenia na czas połowicznego rozpadu nietrwałych pierwiastków. Na logo gry obrano odpowiednią mu grecką literę lambda, symbol stałej rozpadu promieniotwórczego. Nabierająca kształtów gra mogła być nareszcie pokazana w formie zapowiedzi w czerwcu 1997 roku w ramach amerykańskich targów branżowych E3, gdzie spotkała się z gorącym przyjęciem krytyków i graczy. Wszystko wskazywało na to, że wbrew obawom klienci byli gotowi na bardziej ambitne doświadczenie. Zgodnie z oryginalnym planem ogłoszono, że gra trafi do sklepów już w listopadzie jako bezpośredni konkurent Quake'a 2. Z perspektywy obserwatora Half-Life mógł wyglądać obiecująco. Tajemnicza historia awarii w sekretnym kompleksie wojskowym, łącząca akcję z niemal kinową intrygą na niespotykaną do tej pory w grach wideo skalę. Za kulisami jednak szefostwo studia nie mogło nie odnieść wrażenia, że produkcja stała się ofiarą swojej własnej pogoni za terminami. Tak, Valve chciało wydać Half-Life'a możliwie najszybciej, ale jednocześnie nie mogło pozwolić sobie na falstart. Wydanie złej pierwszej gry mogło trwale pogrzebać szanse firmy na zaistnienie w branży. W swojej ówczesnej inkarnacji produkt wyglądał, w porównaniu do swojego ostatecznego wcielenia, jak oglądany w krzywym zwierciadle. Napędzane instynktem headcraby przyklejały się do głów, strażnicy i naukowcy krzątali się po bazie, a rozgrywce towarzyszyła odpowiednia atmosfera grozy. Niby wszystkie elementy znane z produktu ostatecznego były na swoim miejscu, ale sumarycznie przypominały wycinankę z papieru. Zmiany, przez które miesiącami przechodził projekt, zaowocowały grą, którą chcieli zobaczyć autorzy, ale pojedyncze jej części nie współgrały ze sobą tak dobrze, jak oczekiwano. Od nierównej stylistyki łączącej ponure otoczenia z komicznymi modelami postaci, przez poklejone ze sobą wątki fabularne z różnych rewizji scenariusza, po konstrukcję map sprawiającą wrażenie podoklejanych do siebie kolejnych plansz, a nie realistycznego kombinatu. Mike Harrington nazywał ten proces podróżą odkrywczą. Czas włożony do tej pory w produkcję gry pozwolił dotrzeć zespołowi do punktu, w którym dokładnie wiedzieli, jaki cel chcą osiągnąć i jakich środków potrzeba, by go uzyskać. Dlatego też w sierpniu tego samego roku, zaledwie 2 miesiące po prezentacji E3 i 3 miesiące do zapowiadanej premiery, Valve zdecydowało, że wyrzuca wszystkie stworzone zasoby do kosza i rozpoczyna proces twórczy od nowa. Na gotowym i dopracowanym już silniku i z dobrze znanym już sobie celem. By doszlifować wątek fabularny, do zespołu zaproszono amerykańskiego pisarza science fiction Marka Laidlawa, by ten pokierował zespół i upewnił się, że atmosfera gry jest spójna, a przygoda gracza realistyczna i dynamiczna. I am at the moment the designated writer at Valve. I'm responsible for overseeing the script and story elements of the game. To dopiero na tym etapie prac zaczął rysować się Half-Life znany graczom. Oprawa graficzna została ujednolicona, karykaturalne postaci wzbogacone o kapkę realizmu. Masę uwagi poświęcono nadaniu rozgrywce odpowiedniego tempa i klimatu. Od pamiętnego powolnego intra, przez wzbogacenie ośrodka badawczego Black Mesa o widoczne ślady kataklizmu w postaci zwłok i gruzu, po zwodniczego G-Mana, którego rola w rozwijającym się konflikcie pozostaje tajemnicą nawet dziś. Gdy nowa wersja gry pokazana została graczom rok później, w czerwcu 98 podczas kolejnego E3, fani oniemieli z zachwytu, zaskoczeni ewolucją, jaką przeszła gra w zaledwie rok. Nieświadomi, że patrzą na produkt zbudowany w tym czasie niemal zupełnie od zera.
Jakościowy kontrast okazał się tak wyraźny, że Half-Life zdobył laur najlepszej gry pokazu, co tylko utwierdziło zespół w przekonaniu, że była to dobra decyzja. Według ich obliczeń zaimplementowane nowe funkcje, w tym zaawansowana sztuczna inteligencja pozwalająca przeciwnikom na przykład zachowywać się stadnie, stanowiły aż 70% bazy kodowej gry. Silnik Quake'a zmienił się pod opieką Valve tak mocno, że nadano mu nową nazwę – Gold Source, by odróżnić go od rozwiązań konkurencyjnych. Cały zespół deweloperski był pewien, że tworzy coś niesamowitego. Pod koniec cyklu produkcyjnego w biurze firmy zawisła nawet piniata w kształcie headcraba, czekająca, by w dzień oddania gotowych dysków do duplikacji rozłupać ją łomem. Meta była w zasięgu ręki. Gdy gra trafiła do sklepów po swoim rocznym poślizgu w listopadzie 1998 roku, była zupełnie bezkonkurencyjna. W ostatecznej wersji historii, jako naukowiec Gordon Freeman, bierzemy udział w niebezpiecznym eksperymencie w tajnym kompleksie badawczym Black Mesa. Podczas badań próbki tajemniczej substancji dochodzi do eksplozji, która otwiera międzywymiarowe bramy dla niebezpiecznych najeźdźców z kosmosu. Ale czy awaria sprzętu faktycznie była przypadkowa, czy może była komuś na rękę? Sposób prowadzenia historii był nowatorski. Przygodę zaczynaliśmy jako zwykły pracownik. Dojeżdżaliśmy do pracy specjalną kolejką, w szatni przebieraliśmy się w nasz roboczy kostium i wdawaliśmy się w ploteczki z kolegami po fachu. Dzień jak co dzień na oddziale Lambda. Protagonista nie był bohaterem, był nieodpowiednim człowiekiem na nieodpowiednim miejscu, muszący ratować skórę w obliczu gigantycznego niebezpieczeństwa. Najpierw dzierżąc łom, potem być może po raz pierwszy w życiu odnalezioną broń. Atmosfera była nieporównywalna z dotychczasowymi strzelankami, gdzie liczyło się wyłącznie wyczyszczenie planszy z wrogów. Współpracowaliśmy z ocalałymi, rozwiązywaliśmy proste zagadki zręcznościowe i czuliśmy się jak uczestnik większej intrygi dzięki skryptowanym animacjom przechodzącym w miarę płynnie w rozgrywkę. Za szybami obserwowaliśmy bezsilnie, jak nasi towarzysze rozrywani są na strzępy przez najeźdźców z kosmosu i sami staraliśmy się nie podzielić ich losu. Half-Life przebił najśmielsze oczekiwania nawet największych optymistów, zdobywając ponad 50 nagród gry roku różnorakich publikacji, a nawet po latach najlepszej pecetowej gry wszechczasów PC Gamera. Sukces gry, która sprzedała się globalnie w przynajmniej 10 milionach egzemplarzy, zaowocował dokładnie tym, czego oczekiwali po niej Gabe i Harrington. Udowodnił potencjał studia i trwale umieścił je na branżowym radarze. Konsolowe porty gry i szereg dodatków miały tymczasowo zająć uwagę graczy, podczas gdy studio planowało swój kolejny krok. Sequel do Half-Life'a, który ponownie miał zatrząść branżą gier wideo. To już jednak temat na zupełnie inną historię.